Szpera, bon nuit, was myślisz o wizycie? Co chodzi o ja przepraszam, no, co to była woda do mnie I'm a friend. Spróbuj to ignorować. W poniedziałek zapraszam cię na obiad. Będziesz mogła zostać u mnie do późna. Nie będziesz musiała od razu wracać do domu. Jak chcesz, możesz zostać nawet na noc. Nie ma sprawy. Tak, zaraz wracam do domu. Spróbuj jakoś zasnąć. Trzymaj się. No, pa pa.
No mia esta Basho. Moje imię. Jezu, po jakiemu ty do mnie mówisz? Imię jakieś masz? Imię, name? Dobra. W takim razie sprawdzimy tak. Słyszysz co mówię? Rozumiesz mnie? Stary, na czym ty jesteś? Zdaje się, że na trawie. W każdym razie zatrzymałem się na tym, że jesteście ty i kobieta. Niebo. Betonowe budynki. Latarnie żółte, białe. Żywy park. Może ludzie żyjący w budynkach. I noc. Co to jest? A to takie światło zawsze mamy przy sobie. A gdzie mieszkasz? Może dobrym pomysłem byłoby tam wrócić. Może. Ale szczerze mówiąc, nie chcę. To gdzie mieszkasz? Wybacz, daleko stąd. Nie słyszałam o takiej miejscowości. Ja nie mam miejscowości. To ty nie wiesz, gdzie ja mieszkam? Skąd miałabym to wiedzieć? A, wybacz. Nie mogłabyś tego wiedzieć. Pewnie żadne z was nie wie. Nie mam ani miejsca, ani miejscowości. Mieszkam trochę wszędzie. Czyli jesteś bezdomny. Trochę tak. Włóczę się od dawna. A ile masz lat? Dawno nie spoglądałem w kalendarz. 15? Czyli jesteś pełnoletni? A imię jakieś masz? Baszo. Mówię na siebie Baszo. Baszo. Ty mówisz na siebie Baszo? Jakie tragiczne imię musieli dać ci twoi rodzice. Pewnie jakieś okropne. A ty? Hmm? Ty się jakoś nazywasz? Laura. Laura. Laurus? Od Wawrzyna Szlachetnego. Nie, od liści laurowych. No tak. A masz jakieś miejsce? To znaczy... Swoje miejsce. Gdzie mieszkasz? W okolicy. Teraz akurat przesiadywałam tam. Ale zauważyłam ciebie i uznałam, że no... Wystraszyłem cię? Nie. Ciesz się, że nie zauważyła ci policja. No tak. Dobrze, że to nie była policja. Słuchaj, od dawna wymieniacie te latarnie z sodowych na LEDowe? Tak. Od 2 lat. Już mniej więcej połowa wszystkiego jest w bieli. Całkiem inaczej niż było od czasu naszego urodzenia, prawda? Tam, gdzie ja chodziłem do tej pory, wszędzie było biało. Latarnie tak jasne, że... że ledwo co jest miejsca na niejasność. Naprawdę nigdy nie widziałeś pomarańczowych latarni? W życiu. Z mojego pagórka widać kilka. Chcesz zobaczyć? Tak.
Dziwną masz tą kulę. Na co to świeci? Nie ma na to określenia w tym języku. Jakieś urządzenie z zagranicy? Chyba tak. Ty też masz tam jakieś swoje światło. Ładne. Dziękuję. Przyjaciółki. Ślicznie. Wiem. Rzuć swoje rzeczy gdzieś tam. Tak właściwie to już ich parę zobaczyłem. Żółtych latarni. Ale takiej okazji jeszcze nie miałem. Jeszcze nie miałem. Nie dziwię ci się, że tyle czasu tutaj spędzasz. Czemu wszyscy nie są teraz na zewnątrz? Czemu mieliby? Czy miejsce, gdzie chodziłeś do tej pory, ludzie wychodzili w nocy? Nie. Raczej nie. Dziękuję za ten widok, Laura. Nie ma sprawy. Opowiedz mi więcej o miejscu, skąd pochodzisz, o miejscach, gdzie chodziłeś. Dobrze, ale bądźmy uczciwi. Też chcę cię poznać. Niech będzie. Jakie jest ostatnie miejsce, gdzie byłeś, zanim przyszedłeś tutaj? Na to osiedle? Byłem w swoim mieszkaniu. To miejsce, do którego zawsze chętnie wracałem po podróżach. To stamtąd mam swoje pierwsze kiedykolwiek wspomnienia. Nawet jak te najstarsze zanikają, to i tak pierwsze co pamiętam to właśnie to miejsce. Pełne starych, różnych, ale spójnych. W jednej ciągnącej się spośród nich myśli książek. Tego jedynego, wygodnego mi łóżka. Wiesz, o co mi chodzi. Ty masz takie miejsce? Tak, też mam swoje mieszkanie. Łóżko w miarę wygodne, książki w porządku, poczytuję sobie czasem. Mama się stara i nic specjalnego. A co z twoimi rodzicami? Nie mam bladego pojęcia. Nie pamiętam ich. No dobrze, ale przecież byłeś kiedyś dzieckiem. Nie wiem. Ty pamiętasz dużo ze swojego dzieciństwa? Niedużo, ale trochę. Zabawy, kłótnie, płacze, gry. Trochę twarzy, ale bardziej sytuacje z nimi związane. Emocje. Jakie emocje? No wiesz, nie masz wrażenia, że zazwyczaj pamiętamy tylko te przykre sytuacje? To znaczy spoglądam na te najbardziej wyraziste i pamiętam poczucie winy, zawstydzenia, fizyczny ból. Mam bliznę na policzu, spójrz. Skąd to się wzięło? Właśnie wyobraź sobie, że pamiętam doskonale. Jechałam hulajnogą między takimi domkami wakacyjnymi. Spędzałam wakacje w takim tanim resorcie z rodzicami. No, nie istotne. No i tak jadąc, zobaczyłam koleżanki grające w klasy. Chciałam do nich dołączyć, ale przez odwrócenie twarzy w ich stronę wpadłam na jakąś starszą panią. A ona upadła, ja spadłam na nią, przetoczyłam się, uderzyłam o chodnik. I ona się mnie zapytała: ojeju, kochanie, nic się nie stało. I swoją drogą to była cholernie sprawna starsza pani. No, i ja w płacz biorę hulajnogę i lecę. Biegnę przez cały ośrodek, szukając dziadka. I pamiętam smak swoich łez. Tą krew, która miałam wrażenie, że wylewa mi się z całego ciała i zaraz nie zostanie mi już ani kropla. Nic tak naprawdę mi się nie stało. Nie wiem, czemu wtedy płakałam. Czy z powodu starszej pani i tego, że nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć na pytanie, czy coś mi się stało. Nie wiem. Za dużo przyjemnych rzeczy chyba z tamtych wakacji nie pamiętam. Przeczytałem kiedyś, że pamiętanie tylko dołujących rzeczy przez ludzi jest wynikiem procesów, które
zniewalają wasz umysł. Wasz umysł? No tak, nasz. Ale to nawet nie jest tak, że ja pamiętam tylko te przykre wspomnienia. One po prostu są najwyraźniejsze, bo gdy te negatywne emocje się wydarzyły, to myślałam o nich długo, długo, przez kilka następnych lat. Zazwyczaj ludzie nie pamiętają tych szczęśliwszych momentów. Może w tych przykrych wspomnieniach pozostawiłaś jakieś pytanie, do którego ciągle wracasz. Ja na przykład pamiętam tylko momenty, w których dowiedziałem się czegoś nowego. Odkryłem nową, zobaczyłem zapierający wdech w piersiach widok. Szczerze, przez to pamiętam tylko pierwsze lata mojej wędrówki. Reszta wydaje się zamglona w powtarzalności. Pierwsze lata podróży? Teraz ty mi opowiedz. Chętnie porozmawiam, tylko proszę, przejdźmy się. Chciałbym pozwiedzać. Oprowadzisz mnie? Nie sprawiłem, że mi ufasz? To trochę dziwne pytanie, jak do nieznajomej. Szczerze, jesteś mi tutaj najbardziej znajoma i w dawnym miejscu pewnie też byś była. Musiałeś mieć bardzo beznadziejnych ludzi w tym twoim miejscu. Wracając, latarnie. Ale rozmawialiśmy o wspomnieniach twoich. Tak, tylko daj mi dokończyć. Gdy byłaś młodsza, żyłaś w świecie, w którym były tylko sodowe latarnie. Zakładam, że zaczęłaś zwracać żywo na nie uwagę dopiero wtedy, gdy zaczęły być zmieniane. No wiesz, mam obrazy pomarańczowych ulic, ale to chyba moje wyobrażenia. No właśnie, widzisz, zaczęłaś zwracać uwagę na latarnie o ciepłym, klimatycznym świetle. W momencie, w którym postawiono inne, chłodne, LEDowe lampy. Wiesz, tam gdzie byłem nie było dużo placów zabaw. Naprawdę? Ale co to było za miejsce? Uciekłeś skądś? Chciałem cię po prostu zapytać, czy pamiętasz, co robiłaś na placach zabaw? Co się tam robi? Bawi się. Spójrz. Moja codzienność była wypełniona tą tragiczną białością, ale teraz będę sobie przypominać o niej jak o domu. Nie wiem, czy rozumiem. Nie wiesz co to? Wiem, zjeżdżacie po tym.
No, zabawa. Dzieci nie wiedzą, czy wyjadą ze zjeżdżalni całe i zdrowe. Kiedy ostatni raz tak sobie zjeżdżałaś? Dawno temu. Czemu? Przecież możesz zjechać. Mieścisz się. Mieszczę się, ale wiem, jaka wyjadę. Nie wydaje mi się. Wiesz co, ja chyba też nie do końca. Wydaje mi się, że kolejnym razem jak ci to opowiem, oboje zrozumiemy. To znaczy, kiedy znowu zobaczycie gdzieś samotnie podróżującego? Wiesz co, od przybycia w to miejsce już nie mam zamiaru ani razu podróżować samotnie. A wracając do miejsca, skąd przybyłeś? Wybacz, ale boję się, że jak ci o tym opowiem, to uznasz, że jestem jakiś nienormalny. Nie sądzę. Udało ci się mnie przekonać do spaceru z nieznajomym w środku nocy. Już nie nieznajomym. Już nie nieznajomym. Zatrzymajmy się tam na moment. Widzisz, nie jestem stąd. To nie tylko na zasadzie tego zbiorowiska mieszkań, ludzi czy wspólnoty języka, którą się posługujecie. Narodowość? Tak to się chyba nazywało. Nie jestem też z żadnej innej narodowości. Ja jestem z innego miejsca i to nie tylko na zasadzie przestrzeni. Tak przynajmniej mi się zdaje. Nie jestem pewny. Mówisz, że podróżujesz w czasie? Nie. Żyłem wcześniej w osobliwym miejscu. To też była ziemia, ale wyglądała zupełnie inaczej. Chodziłem po białych ścieżkach, matowych drogach, wśród sterylnych osiedli, ale nic nie było tak kolorowe jak tutaj. No może parę placów zabaw, ale nie było nikogo, kto mógłby się na nich bawić. Było pusto, ani jednego człowieka oprócz mnie. Tylko świat przez nich był zostawiony. Ja nie wiem, co tam się stało. Chodziłem. Chodziłem tak długo, aż przestałem odczuwać czas. Moje ciało się ani nie starzeje, ani nie choruje. Byłem sam. Tylko pozostałości książek fizycznych. Internet już nie istniał, ale jakoś wszystko pozostawało w samowystarczalności. Elektrownie jądrowe, centra, w których rosło jedzenie, pociągi nad zatrutymi oceanami. Roślinności już prawie w ogóle nie było. Puste plaże, książki po was zostały. Po nich książki fizyczne czytałem tak długo, aż czytałem każde dzieło jakie było, a potem chodziłem w nieskończoność. Aż nagle obudziłem się tutaj, nie w swoim łóżku. Jakaś kobieta na mnie krzyczała, zemdlała, ale spokojnie żyje. A potem spotkałem ciebie. Brzmi jak świat, gdzie jest dużo spokoju. Spokoju.
Wybacz, wiele o was czytałem. O nas i zdecydowanie bardziej wolałbym mieć od czego odpoczywać niż żyć w ciągłej samotności. Nie pamiętam swoich pierwszych lat, nie wiem skąd się wziąłem. Kiedyś spamiętałem wszystkie książki, które kiedykolwiek przeczytałem i chodziłem z tą wiedzą przez długie lata, ale nie było po co. W końcu zapomniałem. Patrzyłem w górę, na sklepienie, a tam zamiast tych wszystkich opisów nieba była ciągła białość. Przez całą dobę, każdego dnia. Nie śniłem od niepamiętnych lat. Nie miałem marzeń. Odkryłem każdy skrawek ziemi, który ludzie spowili swoją pokrywą. Zostałem na niej ja sam. Tylko ja. Nawet jeżeli kiedykolwiek przez kogoś skazany, to nie pamiętam tych, którzy obarczyli mnie tą karą. Nie znam jej oskarżycieli. To ile twierdzisz, że masz lat? Więcej niż ktokolwiek powinien mieć. W moim świecie jedynym odręcznym pismem, które znalazłem, był dziennik, w którym ktoś napisał, że świat zaczął się zmieniać w momencie, w którym zmieniano latarnie z sodowych na LEDowe. Nosiłem ze sobą to światło pomarańczowe, aby dodawało mi otuchy i ciepła w moich podróżach, żebym nie czuł się samotnie. Chodź, pokażę ci więcej tego świata. Kocham okna, małe planety, wielkich i miałkich osób. Czyli jaki jest twój ulubiony filozof? Bo nie do końca rozumiem. Nie mam ulubionego. Starałem się czytać wszystkich. Wszystko, również religię. Mogę trochę twojej poezji? Co? No,
tego, co wszyscy sobie piszecie na temat świata. To jakieś intymne? Nie musisz mi dawać poczytać, jak nie chcesz. No ale ja nie piszę poezji. Czemu? Wszyscy to robią. Szwendałam się z niebieską latarenką, która przyzwyczaiła się do spoczywania na mokrych źdźbłach trawy. Mrówki z dnia na dzień coraz pewniej witały się z bibułą, jak z nowym światem, pojawiającym się co noc na ich ziemi i stającym się powoli nową, starą przystanią. Boję się tego, ile mrówek, które czekały na przybycie niebieskiego światełka, zgniotłam. Wierzysz w Boga? Nie rozumiem, czemu miałbym. Zawsze się zastanawiałem, czemu to robicie. No wiesz, duchowość pomaga pojąć człowieczeństwo. Nie wywołuje go, pomaga. Ja sama nie wierzę w nic religijnego ani filozoficznego, ale staram się żyć świadomie. Rozumiesz? Nie wszyscy. Bardzo mało osób pisze poezję. Czemu myślałeś, że wszyscy to robią? No bo tyle, co mi zostało po ludziach, to kartki, notatki, tablice. Na wielu z nich były śliczne słowa. Myślałem, że reszta była zapisana na jakichś serwerach, które dawno padły. Dziwne, że wszyscy tego nie robicie. Miałem takie przekonanie na temat ludzi. Pogmatwane łączenie słów o tym, co dostrzegacie, to coś, co uprawiacie, jak sen, seks i żywienie się. Maluję. Chyba tak. Filozofia i religia zawsze pomagały mi was zrozumieć. Znalazłem kiedyś taką książkę strasznie poddartą i zniszczenią. Było w niej napisane, że świat jest odbiciem ideałów. Przebyłem łuk wędrówki niewidzialnych świtów. Na każdy most pakowałem futro bez pluszu, kompas bez igły i tytuł bez książki. Na czystych ulicach, opustoszałych galeriach handlowych i sztuki oraz elektronicznych pseudolasach szukałem ludzi. Lecz znajdowałem jedynie imiona bez twarzy, słowa bez głosu, emocje bez koloru i obrazy bez symbolu. Spełniłem marzenia Arystotelesa o życiu w nieskończonym świecie. Stąpałem po ziemi, pozbawionej początku i końca, a światło na niebie zdawało się być promieniami nieskończonej ilości gwiazd, których blask nie potrzebował czasu, aby dotrzeć do mych oczu. Religia była mi obcą. Byłem pielgrzymem namaszczonym przez dowcipnego Boga, który nie zesłał mi swojej świętej księgi, ofiar na ołtarz, słów modlitwy, ani dobra i zła. I ona jest moją najlepszą przyjaciółką. Nie znamy się od zawsze, wręcz od niedawna, ale dobrze się dogadujemy. Rozumiem. Przyjaźń natychmiast. Właśnie nie natychmiast. Potrzebowała czasu. Kiedyś przywiązywałem wagę do czasu, ale w końcu przestał mieć dla mnie znaczenie. Znowu muszę się nim przejmować? Ciekawe, czy będziesz wiecznie młody. Nie chciałbym. Wolałbym umrzeć jutro. Przestań. Co? Nie mówimy o śmierci, bo jak przyjdzie, to będzie twoja wina. Wszyscy będą cię winić. Boli mnie cudzy ból, którego oczami nie dostrzegam, więc nie mogę go znaleźć i zabić. Mało sypiam nocami, ale wracam do krain bezwładu, gdy słońce schodzi ze szczytowania. Odchodzę od ludzi obdarzonych krwawym wzrokiem pragnienia, potrzeby której i tak nigdy nie zaspokoją. Są niebezpieczni. Lgnę do tych, którzy boją się prosić.
Jak byś określiła ten świat? Hmm? Jak byś nazwała miejsce, do którego przybyłem? Wybacz, muszę odebrać. Halo? Co się dzieje? Poczekaj. Wrócił do domu przed chwilą i co? No dobra, ale nie, czy na spokojnie? Spokojnie, czy jak widać? I co, a twoja mama to... Twoja przyjaciółka? Problemy w domu. Położyła się z powrotem spać. Jakie problemy? No różne. Nieważne. Trudno to wytłumaczyć. Bywa tutaj skomplikowanie. Przeczytałem powieści o waszym życiu. To co innego. Czemu twoja koleżanka też nie ucieknie przed domem? Ja nie uciekam przed domem. To czemu teraz nie śpisz, tylko chodzisz w nocy, gdy inni cierpliwie czekają, aż nastanie dzień? Lubię noc. Jest spokojna. Daje wytchnienie. Rzadziej ma się szansę w ciągu dnia na ciszę i chwilę samotności. Staram się być dla ludzi. Tyle. Bywam czasem zmęczona. A gdyby moja przyjaciółka chciałaby uciec z domu, to nie byłoby to takie proste niestety. Wybacz. Wiele nie rozumiem. W porządku. Chciałabym, abyśmy mogli zobaczyć idealny świat po tym, jak nastanie dzień. Nie ma idei, jeśli nikt do niej nie dąży.
To jest... To jest tak niebezpieczne. Czemu? Na takim osiedlu są dziwni ludzie. No, co ty nie powiesz? Fakt. Gdyby moi rodzice z jakiegoś powodu weszli do mojego pokoju, powinnam już wracać do domu. Rozumiem. Masz swoją rodzinę czy coś. Wracaj do nich, ja zostanę jeszcze chwilę. Gdybym, jak wy, miał noc, to w trakcie niej nie spałbym połowę czasu, a gdybym miał rodzinę, to nie opuszczałbym ich nawet na chwilę. Noc. Która to... Która to będzie? Zaraz wschód słońca. Nie widziałeś nigdy, prawda? Dzisiaj zobaczysz. W ślicznym miejscu. O ile nikt nam nic po drodze nie zrobi. Masz jeszcze siłę? Mam więcej siły niż kiedykolwiek w całym swoim życiu. Ptaki. Tak brzmią? Nigdzie nie było nagrań ich dźwięków w moim miejscu. Tak się komunikują. W mieście budzą się szybciej niż w lasach. Potrafią spać z jednym okiem otwartym, aby jedną częścią mózgu mogły spać, a drugą czuwać.
Tam. Już za chwilę. Cieszę się, że do ciebie spotkałem. Nie wiem, co się dzieje po wschodach słońca, ale nie boję się. Dziękuję. Również dziękuję.